Cześć! Tematem tej rozmowy będzie bezpieczna praca poza biurem. Moim gościem jest Piotr Piątkowski z firmy Famok. Cześć Piotrek. Cześć. Piotrek, takie sytuacje, gdy trzeba pracować poza biurem, mnie na przykład zdarzają się bardzo często. Myślę, że to jest też popularne wśród pracowników biurowych, że muszą zabrać swojego laptopa czy smartfona i dokończyć pracę w kawiarni albo w parku. Jakich zasad powinniśmy wtedy przestrzegać, pracując właśnie poza biurem? Generalnie taką podstawową zasadą jest to, żeby usiąść w taki sposób, żeby nikt nie mógł podejrzeć naszego ekranu, żeby nikt nie widział, co mamy na tym ekranie, co wpisujemy, jakie hasła wpisujemy i co tak naprawdę robimy przy komputerze. Czyli czy na przykład sytuacje takie, że kamera wisi nad nami, czy powinniśmy w ogóle się rozglądać za tymi kamerami i patrzeć, czy nie rejestruje naszego ekranu? Generalnie założenie kamer monitoringu jest takie, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo, ale też musimy mieć na uwadze, że nie wiemy, kto tak naprawdę jest po drugiej stronie tej kamery. Także owszem, można usiąść i nawet ja bym zalecał usiąść w miejscu, gdzie kamera nas widzi, ale na przykład naprzeciwko na przykład. Nie w ten sposób, żeby po prostu kamera widziała to co robimy aktualnie na komputerze. A jak się zachować w pociągu na przykład? W pociągu myślę, że stosujemy podobne zasady, czyli siadamy w miejscu, w którym nikt nie widzi naszego ekranu. Możemy też na przykład zastosować folię prywatyzującą, która nie pozwala osobie siedzącej na siedzeniu obok nas zobaczyć, co mamy na ekranie. Tak. Czyli ona jak patrzy z boku, to pewnie widzi czarny ekran? Dokładnie. A my wszystko widzimy, co się dzieje na Korzystając z takiej folii widzi tylko osoba, która siedzi bezpośrednio naprzeciwko ekranu. Jeżeli tylko zmienimy kąt, to już po prostu nie widać, co jest na ekranie tak naprawdę. A pytanie takie, które mnie na przykład zadaje bardzo wiele osób i myślę, że to bardzo też wiele osób frapuje. Czy możemy się łączyć z sieciami publicznymi? Czyli jeżeli wejdziemy sobie do kawiarni albo jesteśmy na lotnisku i mamy taką otwartą publiczną sieć, czy w ogóle powinniśmy korzystać z takiej sieci? Czy to jest bezpieczne? Tak, ale trzeba pamiętać, żeby wchodząc na strony internetowe upewnić się, że strona korzysta z bezpiecznego połączenia HTTPS. W takiej sytuacji jeżeli nawet komuś udałoby się podsłuchać nasz ruch, taka osoba dowie się jedynie, na jakie strony wchodzimy, a nie czy logujemy się na te strony, co tak naprawdę robimy na tych stronach. Ten HTTPS to jest ta słynna taka zielona kudeczka na stronach internetowych. Ale już ostatnio jej nie ma, tak? Ostatnio już jej nie ma, znika, bo tych stron nieszyfrowanych, czyli zwykłe HTTP już jest po prostu coraz mniej w internecie. Nawet przeglądarki blokują takie strony. Przeglądarki po prostu blokują takie strony i uważają je za niebezpieczne, więc ryzyko jest małe, ale to jest nadal ryzyko. A czy korzystanie z VPN-a pomoże nam zachować takie bezpieczeństwo w sieciach publicznych Wi-Fi? W sieciach publicznych VPN jest najlepszym rozwiązaniem, jakie może być. Czy to VPN dostarczony od naszego pracodawcy, czy VPN na nasze prywatne potrzeby od jakiegoś dostawcy, tudzież nawet VPN skonfigurowany samodzielnie przez nas. I przy VPN-ach jest kwestia tego zaufania do dostawcy VPN-a, to czy ufamy naszemu pracodawcy, czy ufamy jakiejś zewnętrznej firmie, która dostarcza połączenie VPN, bo te podmioty po prostu mogą śledzić cały ruch, cały nasz ruch, który po prostu przez tego VPN-a przechodzi. Najbezpieczniejszą formą oczywiście jest swój własny serwer VPN, jednak skonfigurowanie go wymaga nieco umiejętności technicznych, ale jest do zrobienia. Jasne. A jak się logować w miejscach publicznych tak, żeby nikt nie podejrzał naszego hasła? Tutaj dobrym, o ile nie najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z metod sprzętowych logowania się, czyli na przykład Smart Card albo YubiKey. Może nawet lepszym pomysłem jest używanie biometrii, czyli odcisku palca bądź skanowania twarzy. Wtedy tak naprawdę Czy na przykład Windows Hello Windows Hello w laptopach. I generalnie biometria spełnia bardzo dobrze swoje zadanie. Jeszcze, jak się domyślam, uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Oczywiście, to zawsze i to jest podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo haseł, bo generalnie nawet jeżeli ktoś pozna nasze hasło, to nie mając tego drugiego składnika w postaci na przykład YubiKeya, nie zaloguje się do naszego komputera czy do jakiegoś portalu. Warto też wspomnieć tutaj o menadżerach haseł. Jeżeli już musimy wpisać to hasło, to warto korzystać z menadżera haseł, ponieważ mamy po prostu zapisane nasze hasła w programie komputerowym i po prostu je kopiujemy i nikt nie zobaczy nawet, jak wpisujemy to hasło.
A jak dbać o bezpieczeństwo urządzeń i danych pracowników mobilnych, takich jak kurierzy czy kierowcy ciężarówek? No, tutaj z pomocą przychodzą nam systemy MDM, czyli Mobile Device Management. Takie systemy pozwalają nam zarządzać całą flotą urządzeń mobilnych w firmie. Dzięki tym systemom możemy na przykład zlokalizować urządzenie, możemy zablokować również dostęp do publicznych sieci Wi-Fi, możemy też definiować, co dany użytkownik może robić na tym urządzeniu, jakie aplikacje instalować. No, tutaj wachlarz możliwości jest naprawdę duży. A co w sytuacji, gdy zgubimy albo ktoś ukradnie nasze urządzenie? Jeżeli chodzi o laptopy, no to tutaj trzeba zabezpieczyć się prędzej i po prostu zaszyfrować dysk. Jeżeli ktoś ukradnie lub znajdzie takie urządzenie, to po prostu nie odczyta danych z tego laptopa. Jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, no to tutaj znowu wracamy do MDM-ów. Dzięki takiemu systemowi możemy zdalnie zablokować urządzenie, możemy je wyczyścić i po prostu sprawić, że dla osoby, która znalazła bądź ukradła to urządzenie, ono będzie po prostu bezużyteczne. Jeżeli chodzi o blokowanie czy lokalizowanie urządzeń na potrzeby prywatne, no to można tutaj skorzystać z narzędzi dostarczanych przez producentów urządzeń. Jakie są te możliwości? Tutaj możliwości są w sumie podobne, czyli można przede wszystkim zlokalizować urządzenie, bądź je zablokować albo wyczyścić w większości przypadków. Piotrek, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzięki.